Jeszcze nie tak dawno, podczas instalacji systemu operacyjnego Windows 11, nie musieliśmy w ogóle przejmować się dostępem do internetu, bo i tak wszystkie pliki potrzebne do zainstalowania i uruchomienia systemu są już na pendrive, ewentualnie na płycie DVD. A w jednym z kroków konfiguracji wystarczyło wybrać opcję Kontynuuj z ograniczoną konfiguracją i po chwili mogliśmy zalogować się na zwykłe konto lokalne bez łączenia się z serwerami gdzieś na świecie. Natomiast już od wersji 25H2 sytuacja się zmieniła. Instalator uparcie wymaga połączenia z internetem i praktycznie zmusza do zalogowania się na konto Microsoft albo utworzenia nowego konta online. W standardowy sposób tego kroku po prostu nie da się już ominąć. Innymi słowy, żeby dokończyć instalację Windowsa, musisz się zalogować. Kropka. Dlatego w tym filmie pokażę Ci dwa sprawdzone sposoby na to, jak mimo wszystko utworzyć konto lokalne i odzyskać kontrolę nad instalacją systemu. Ok, jesteśmy w tym kluczowym momencie, właśnie jesteś na tym ekranie, gdzie instalator Windows 11 25H2 uparcie chce, żeby się zalogował kontem Microsoft. Odpalamy zatem interpretator poleceń, łącząc klawisze z klawiatury Shift F10 i następnie wypisuję polecenie, które zamyka proces odpowiedzialny za ekran logowania online. Zaraz po tym wpiszemy drugą komendę, która uruchamia specjalny, ukryty mechanizm w systemie, za pomocą którego zostanie uruchomione okno do tworzenia konta lokalnego. Wpisujemy po prostu swoją nazwę i opcjonalnie hasło. I to wszystko. Zadziałało wyśmienicie, bez żadnych większych kombinacji. Teraz przejdziemy do drugiego sposobu, który polega na tworzeniu konta lokalnego ręcznie, przez wbudowane polecenia w konsoli systemowej. Zalecam ten proces rozpocząć już na samym początku pojawienia się wstępnej konfiguracji, czyli tu, gdzie mamy wybór regionu i układu klawiatury. Podobnie jak wcześniej odpalamy sobie konsolę i wpisujemy polecenie NetUser. Powinno pokazać nam się standardowe konto tymczasowe OOBE, czyli Default User 0. Teraz tworzę nowe konto lokalne użytkownik PC, które jest tworzone z domyślnymi ustawieniami, czyli bez hasła i bez grupy. Następnie tym poleceniem wypiszę wszystkie grupy lokalne dostępne w systemie, a szczególnie chcę wiedzieć, jak poprawnie nazywa się grupa administratorów. Po upewnieniu się, komenda wygląda następująco, która dodaje mojego użytkownika z pełnymi prawami administratora. Dla pewności sprawdzamy, czy nasze konto jest aktywne oraz data ważności jego jest ustalona na nigdy. Gdyby jednak te wartości były inne u Was, należy zmienić już teraz na tym etapie tworzenia lokalnego konta. Po wypisaniu teraz raz jeszcze wszystkich kont lokalnych, widzimy, że moje konto jest w grupie administratorzy wraz z Default User 0. Ponieważ to konto należy do instalatora i jest obecnie w użyciu, to musimy teraz zamienić rolę i nasze konto ustawić jako główne. Dlatego go usuwamy oraz czyścimy klucze w edytorze rejestru. Musimy się zatem udać do klucza OOBE, bo tam znajdują się instrukcje, które będą powodować ponowne tworzenie domyślnego konta instalatora i blokadę dla naszego nowego użytkownika. To tutaj znajdują się informacje dla domyślnego konta, których nie potrzebujemy. A więc zaznaczamy wszystko i usuwamy. Po usunięciu tych wpisów możemy już bezpiecznie zrestartować komputer następującą komendą, która oznacza natychmiastowy restart bez zbędnych pytań.
Po ponownym uruchomieniu instalator zalogował mnie na lokalne konto użytkownik PC bez żadnych problemów i przepuścił do dalszego procesu konfiguracyjnego. Miejmy tylko nadzieję, że panowie z Microsoft nie zablokują konsolę systemową w przyszłych edycjach systemowych. Dzięki giga za łapę, suba i do zobaczyska.